śniadanko. Ja już jeść nie będę, jeszcze mam łyk kawy i ogarniamy sytuację, bo za 20-25 minut przyjdzie już Góran i będziemy musieli z nim już iść, bo on się spieszy, a my też idziemy na miasto. Spało się dobrze, w nocy trochę padało, a jeszcze wam pokażę ten widok za okna. Jest 12 piętro, no i jest taki stąd widok, sekunda. To jest nasz Facebook galeryjski i co jest? Następny raz. Ja. Co? Ja gotowy. Ja тоже. Прямо нажимаешь? А какие населения в Тбилиси? Сколько? Да. 1,5 миллиона. Полтора. Ну, счастливого. Спасибо. Приятного Диди Мадлоба. wyjazdu tam Да. студента. Madloba. No, także już jesteśmy pożegnani i teraz idziemy w kierunku stadionu, bo tam podobno są sklepy rowerowe, a potem do centrum. Wcześniej będziemy przechodzić na drugą stronę rzeki i podejdziemy pod stadion Dynama Tbilisi, bo tam chcemy wejść do sklepu takiego, gdzie mogą być części rowerowe, bo jeśli by było, to chcę kupić klocki do przedniego koła. A tak zobaczcie rzekę. Musiało gdzieś padać, bo jest mętna woda i dużo tej wody idzie. A tutaj arena Dynamo Tbilisi. I to jest tenże klub sportowy, z którym kiedyś Wisła Kraków, która była prawie że w szczycie formy, a przegrała w eliminacjach do Pucharów Europy. Kto pamięta, ten pamięta. Ja pamiętam. Chciałem wejść, zobaczyć murawę, ale pan strażnik nie wyraził chęci współpracy. A stadion całkiem spory, ale to pewnie jeszcze budowany w czasach Związku Radzieckiego, tak mi się wydaje. Tam gdzie szliśmy koło stadionu zobaczyć do sklepów rowerowych, to tam nic nie było, jakieś same... To był taki sklep 4 metry kwadratowe. Tak. I sprzedawali jakieś chińskie rzeczy, same dziadowskie takie. No, raczej to serwis był i rowery mieli nowe. A przed nami Plac Wolności, Plac Swobody. I tam ten złoty człowiek na koniu to jest święty Georg. Jakie ładne koty tu mają. Zobaczymy cerkiew. Cerkiew, w której byliśmy przed chwilą, tylko widzicie, ona jest jakby budowana na zboczu góry. To już wszystko jest takie zabrane ze skały. A jak dojdziemy na szczyt tego wzniesienia, to tam podobno jest park. Pomnik Matki Gruzji, tak to widać. Tu jest statua patrząca w kierunku miasta, a za jej plecami, w tym miejscu dokładnie teraz, jest ogród botaniczny. Te wszystkie alejki, no ale tam nie będziemy szli. Ale jest ładny. Jakbyśmy mieli tu parę dni, to bym chciała zobaczyć ogród. Tak. Dzikie maki kwitną. Zobaczcie. Co masz na myśli? Omów coś, co masz na myśli. Nie no, właśnie rozmawialiśmy o tym, żeby tu otworzyć hostel dla rowerzystów z serwisem rowerowym i dobrze opatrzonym sklep. Dobrze zaopatrzony sklep. Tak, bo tak naprawdę tutaj prawie, no chyba w całym mieście są 2 sklepy rowerowe, jeden prawie nic nie ma, drugi nie wiadomo jeszcze. tak, a miasto ma 1,5 miliona mieszkańców i No, więc jest potencjał. musi się ruszyć kiedyś ruch rowerowy wśród mieszkańców Tbilisi, a dużo rowerzystów takich jak my z sakwami przejeżdża po prostu przez Tbilisi i jadą gdzieś
gdzieś dalej, nie? Czy... No i górale można wypożyczyć, żeby tutaj po tych górach dookoła No. jeździć, bo jest bardzo ładnie. A przy okazji dobry hostel z niedrogimi cenami, żeby każdy, kto przyjedzie, mógł sobie odpocząć, żeby były jakieś podstawowe narzędzia, serwis, jakby coś trzeba zrobić, naprawić. Ładna taras na dachu Ładny taras na dachu. z widokiem. Tak, właśnie No i tutaj oczywiście miejsce, gdzie można te rowery bezpiecznie Przechować. przechować tak. umyć na przykład No. karszerem, nie? Nieraz są zbłocone. Tak. Wysuszyć ciuchy, wysuszyć namiot, jakby był akurat zmógłby. Tak, no, Nie? Takie rzeczy. pralka. Pralka. No, pralka to już podstawa, nie? No i ewentualnie, ale to tylko ewentualnie i tylko w zimie włączać im ciepłą wodę pod prysznicem. Tak. No jak widzicie, że jest i nowoczesne budownictwo, nie tylko stare. Miasto wygląda całkiem na dobrze rozwinięte, nie? Tak. No tam z góry było widać kilka takich starych budynków lekko rozwalających się, ale 10 lat temu w Krakowie na Kazimierzu też połowa budynków rozwalała się, a teraz są w miarę już większość wyremontowana, może nie 100%, ale Tyle się dzieje tutaj. widać, że się dzieje, tak. I dużo turystów, ale też sobota jest dzisiaj. To jest ciasto urodzinowe. Tak, mamy do rendy. Wczoraj miała godzinę, ale wczoraj nie zdążyliśmy zjeść ciasta, dlatego dzisiaj dojemy. Właśnie zrobiliśmy naprawę aparatu do rendy, bo był w środku taki mały brudzik. Jeszcze pan naprawił mój obiektyw, bo latał i nic nie musimy płacić, wystarczy powiedzieć Didi Madlaba. I napisać jeszcze I po napisać. polsku. Да. Dziękuję. Всем привет! И удачной им дороги! Чтобы у них за все было сбылось, все получилось, все было бы хорошо. Вот так вот. Didi Madlaba. A wy możecie wasz e-mail nam ostawić, bo потом как мы вернемся в Польшу, я хочу сделать видео с нашей путешествий. Да. И просто я бы вам написал, Да, хочу. как вы будете в этом фильме, чтобы вы могли посмотреть. Обязательно. Сейчас. А есть у вас куда-то вы там записываете? Есть. Давайте. Все это я потом ламинирую, Мгм. ламинат, и у меня сразу есть. А. У меня даже Дорота мне оставила, по-моему, тоже с Польши была. Dorota? Да. .com. Вот так. Gmail.com. А. Да. Didi Madlaba. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. No, super, naprawiliśmy dwie rzeczy. Zapłaciliśmy nic. Zapłaciliśmy nic, wypisaliśmy tylko kartkę z podziękowaniem, a spędziliśmy tam z dobre pół godziny, nie? No, co najmniej.
Tak, gość po Nie prostu, patrzyłam, ale... gość tam naprawił, zrobił co trzeba. Najpierw aparat, potem jeszcze w drugim Cały moim, aparat rozkręcił, cały rozkręcił. czyścił, Tak, i najważniejsze, że zrobił. kleił. Wjeżdżamy tunelem metro, a teraz mieliśmy taką sytuację przed chwilą, że podszedł do nas facet i chciał nam sprzedać bilet, ale bo tutaj powiedział, że trzeba mieć kartę i faktycznie nikt nie wrzucał żadnych monet, tylko wkładali takie karty, nie? I ja kiedyś się z tym spotkałem, że można kupić kartę, ale trzeba ją załadować 10 biletami, nie? I ja myślę, że on sobie po prostu dorabiał. Ma abonament. Ma tak. I nam, Puści turystów swoją kartą. tak, ale najpierw nam chciał jeden bilet za $1, Tak. potem się cofnęliśmy i potem, Później powiedzieliśmy, że autobus kosztuje tylko Tak. 5000. a potem powiedział, dobra, $1 dwóch. Tak. Więc w końcu nie wiemy, jaka jest oficjalna cena za Ale przejazd, weszliśmy. ale weszliśmy, jedziemy. Więc mamy nadzieję, że tu nie jest tak, że może być kontrola i że trzeba pokazać wtedy ważny bilet. Wcześniej były ciastka, a teraz piwo za zdrowie. Mamy do rędy. Wszystkiego dobrego. Jak złożyć życzenia po holendersku? Hopefully coś takiego. W każdym razie 100 lat. Wszystkiego dobrego. Właśnie przyjechaliśmy na drogę, która prowadzi do Achalsopeli, gdzie nasze rowery, mamy nadzieję, jeszcze stoją i pobiliśmy rekord łapania stopa, bo czekaliśmy chyba 5 sekund Tak, na pierwszy, a na drugi może pół minuty. Może pół minuty. I teraz mamy jeszcze 11 km i tu już z ruchu za bardzo nie ma, więc mam nadzieję, że nie trzeba będzie przejść całą tą trasę. Tak, i w ogóle jesteśmy już zadowoleni, bo już nas miasto zmęczyło. Tak, i hałas. Hałas. No i takie, wiecie, jak to jest dzisiaj w sumie od rana z tymi bagażami łazimy. Wyspinaliśmy się na tą górkę nad Tbilisi, później główną ulicą, więc tak w ogóle mieliśmy ostatnie dni taki dość napięty harmonogram, bo przedwczoraj bieganie po Batumi. Tak. Nawet jeśli nie robiliśmy cały czas dużo, chodziliśmy po prostu, ale cały czas trzeba było coś załatwiać. Tak. Mam nadzieję, że jak teraz ruszymy już rowerem, to znowu wejdziemy w ten taki rytm rowerów, tą taką płynność. Tak. Wiadomo, że tam jak jest pod górę, to się też męczysz, ale Jest inaczej. Jest inaczej. Poza tym mamy wtedy tą własną, tą wolność taką, którą my decydujemy, że o, proszę bardzo, jest ładna łąka z lewej, ładna łąka z prawej, chcemy tutaj namiot, tutaj będzie stał nasz namiot, nie? A na stopie, szczególnie teraz jak nie mamy ze sobą tych namiotów, to byliśmy trochę uzależnieni od ludzi, musieliśmy tą całą logistykę dzwonić, załatwiać, noclegi. Tu się udało, tam się nie udało, no ale generalnie jest wszystko dobrze. Coś jedzie. Jeśli pewnie ma miejsce, to może nas weźmie. Achalsopeli. Ale widzę, że jest kilka osób na pokładzie. Raczej nie ma miejsca. No, może jest. Kamarzobat, wy w stronę Achalsopeli ujeżdżacie? Madloba. Także mamy stopa. Chodź pierwsza, a wyłączę. Aucie jak w aucie. Imasan media, Rajasthan. A my zawtra ujeżdżajem Viva Praia. w Armeniu. A
A tymczasem siedzimy sobie w Ładzie Niwie. Jesteśmy już w wiosce Achal-Sopeli, a nawet już chyba w następnej. Nie, to jest też Achal-Sopeli. To jest też Achal-Sopeli, tak? Tak, po prostu podjechaliśmy do sklepu i do piekarni. Tutaj jest piekarnia. I co? Bo przyjechaliśmy do wioski i tam siedział ten pan, który nas poprzednim razem zaprosił. Że on powiedział, że go nie będzie, ale jednak siedział i czekał siostrzeńca czy coś takiego. Tak, a w ogóle no to powiedział, że chwilę przed nami przejechał. Tak. Ja mu dzisiaj dzwoniłem i on mówił, że nie będzie w Tbilisi, że jakieś tam różne rodzinne święta i tak dalej, bo dzisiaj jest święto, więc nie daliśmy się rady umówić, a tutaj przyjeżdżaliśmy i On siedzi. siedzi. No chwilę potem poszedł po samochód i przyjechał tym starym samochodem i już nie tym ładnym Landcruiserem. Tak, teraz Przyjechaliśmy do sklepu po chleb, może Tak. inne rzeczy. I zaraz pojedziemy w to miejsce na bazę, gdzie są nasze rowery, na farmę, jak oni to mówią. I zobaczymy, jak to będzie. O, tutaj właśnie była mała impreza. W końcu wszyscy poszli i zostawili nas samych. Nawet zabrali tego pana. Tak, tego pana stróża, który doi i zajmuje się różnymi innymi rzeczami. A my jesteśmy już zmęczeni, po prostu już ten cały dzień był męczący. Tylko czekaliśmy No nie kiedy. tylko cały dzień, ja po prostu już kilka nocy się nie dospałam. No, także dzisiaj się spróbujemy dospać, nie? Tak. Rano się nie musimy bardzo spieszyć, bo po prostu wszystko prawie mamy spakowane, tylko poukładać to w sakwach i będzie można jechać. Jedzenie mamy, wszystko na śniadanie, jabłka. Także tylko wstać, zjeść, spakować, pogadać, wypić wino i jechać. No właśnie, wstaliśmy. 8 godzina jest, no już parę minut po 8. Tak to wyglądało. Dorenda spała na tych 2 ławkach, żeby nie spać na podłodze. Ja na tym łóżku, które trochę śmierdzi, więc nie spałem bezpośrednio na łóżku, tylko na alumacie i jeszcze pod głową miałem kurtkę, żeby się odseparować od złych zapachów. No. I jak udało się? Tak, udało się. A kurtka jak pachnie? Jak kurtka pachnie? Chyba nie najgorzej. Chyba nie najgorzej. Także mamy tutaj wszystko na śniadanie ogarnięte, zaraz sobie zjemy. On też mówił, że można jeszcze zrobić herbatę i kawę. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś po las, nie? No, nie widziałam go. W każdym razie kręcił się tutaj od 6, bo on spał w aucie. On spał w tej niwie, co tu stoi. Szóstek chciał tu wejść i musiał wstać, żeby drzwi otworzyć. Tak, ale ja Zamknęliśmy. nie wiem, czy on poszedł coś doić, krowy czy coś. No. W każdym razie podobno spał w aucie. Tak też patrzyłem na prognozę pogody, ale widać już po chmurach, że prawie w ogóle nie ma i jest bardzo intensywne słońce. Pakuję ostatnią rzecz i jedziemy. Już się zrobiło zdecydowanie ciepło. Dzisiaj może być gorący dzień. Pojedziemy. Видимо, добро, что мы здесь могли велосипеды оставить, что мы с вами встретили, познакомили, чтобы еще... Мы тоже рад, что вас познакомили. Да. Орша, я знаю, хорошая страна, и люди тоже хорошие. Znowu jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj, tylko tym razem już z naszymi rowerami. Także pierwszy kilometr na rowerach za nami, jedzie się bardzo fajnie, przynajmniej mi. No na razie z górki. Pierwszy kawałek do góry, ale potem z górki. No tak. Bardzo przyjemnie znów siedzieć na rowerze. Jeszcze wideo snimają. To jest ten dziadek, że się pyta, co robimy.
No dobra, to nic, jedziemy, pokażę wam jeszcze jak ta wiocha wygląda a potem już zobaczymy gdzie dalej. O, lecimy podjazdem, ale chyba zaraz będzie koniec tego podjazdu. A ja tutaj się zatrzymałem, bo właśnie widzę, że stąd jest zupełnie spoko widok. I zaraz się tam chcę przemieścić, żebyśmy sobie zobaczyli to miejsce. A Dorendę już widać. Jedzie z tyłu. Tu jest w ogóle jakaś taka wielka huta. Myśmy przed chwilą jechali tam dołem, tą drogą. Ona tutaj robi taki zygzak wielki. Właśnie jedziemy na tajnej drodze. Ja nie wiem. No jest na mapie, ale... Tak, jest na mapie, ale przez jakieś miejsce, gdzie pobierają wodę dla miasta i prawdopodobnie jakbyśmy wcześniej skręcili gdzieś, to te drogi się tu zaraz złączą, bo tam będzie most i dalej już jest normalna, ale na mapie było, że jest normalne skrzyżowanie w drogę, Ale było zamknięte. a było zamknięte. Tam, Tak, i był strażnik. strażnik stały, ale nas puścił. Ale nas spuścił, powiedział, że możemy jechać. No, ale jest bardzo ładnie, zaraz wam pokażę do przodu. Jest burza przed nami, może nas ominie, może nas nie zmoczy, miejmy nadzieję. Pojedziemy przeczekać. Tu jest taki domek obok. Dorenda już tam jedzie, bo może nie będzie długo padać, a szkoda zmoknąć jak można w tym domku zostać, także zaraz ruszam.